Pewnie nawet nie zauważyliście, że mnie nie było. W każdym razie wróciłem z porcją kolejnych gadżetów. Po miesiącu. Nie było przez miesiąc odcinków ani na jednym, ani na drugim kanale. No a ja w trakcie tego miesiąca byłem na wakacjach. Na wakacjach to dużo powiedziane. Po prostu wróciłem w rodzinne strony na południe. I tam trochę przekraczania rzeki, uczenia dzieci tego, jak to robić na płytkiej rzeczce, oczywiście górskiej, trochę wypraw z ojcem do dawnych sztolni, poszukiwań chryzoprazu. Oczywiście z tego wszystkiego filmy się pojawią, natomiast z poszukiwań chryzoprazu, z tego przekraczania rzeki niekoniecznie. Natomiast w trakcie tych wszystkich mini podróży testowałem przedmioty. Dzisiaj w tym odcinku 5 przedmiotów, 5 gadżetów. No i właśnie tym się różni ten odcinek od pozostałych z serii gadżety, że zwykle przeglądamy te gadżety, ja dopiero otwieram je, patrzę co to jest. Natomiast teraz będziemy mieli gadżety już przetestowane, wstępnie przetestowane. 5 gadżetów, tak więc zaczynamy. Tata, stary poszukiwacz skarbów, kamieni szlachetnych, złota, przetestował spodnie Helicon Tex Urban Tactical. Zaraz zobaczycie jego opinię po tych kilku zaledwie wypadach, bo wyruszyliśmy na poszukiwania chryzoprazu do sztolni, więc było tam ryzyko przetarć, uszkodzeń tych spodni. Było też kilka wypraw z dziećmi, takich typowych w góry. Natomiast oczywiście to nie są pełne testy. Na pełną opinię jeszcze sobie poczekamy. Tata będzie cały czas tych spodni używał na swoich wyprawach. Natomiast taka wstępna opinia tutaj już nagrana dla Was. Cienkie są, ale powiem szczerze, mocne. To jest naprawdę materia taka dosyć wytrwała, bo i na kolanach chodziłem. Popatrz, nie przetarły się na tych skałach. Fajnie się układają, bardzo dużo kieszeni. Mnie to cieszy. Tu gdzieś od środka nawet kieszenie wszędzie są. Można sobie coś tam do nich zapakować, odpowiednio ulokować, nawet takie zamknięcia na jakieś cenniejsze rzeczy. Natomiast jedna rzecz mnie dziwi. Spodnie są, jak widzisz, troszkę za długie na mnie. I gdybym miały ściągacze, byłoby to fajne. Tak, to samo zwróciło moją uwagę. Dlaczego te spodnie nie mają żadnego ściągacza? A popatrzcie. A mają otwory na sznurki do ściągania. Ale nie są. Nie wiem, Tak, czy to jest jakiś brak, czy to jest po prostu Może tylko na przygotowane. jakimś etapie projektowania Tak, rzeczywiście one miały mieć ściągacze, a później z tego Są zrezygnowano. dosyć szerokie i tego jednego elementu tu brakuje. Bo przy takim chodzeniu, szukaniu się gdzieś po takich No, ale terenach w każdym razie, skoro otwory są, to ostatecznie można sobie tam włożyć jakąś jakąś nawet sznurówkę Tak. umieścić. No ale minus jest, jakby nie patrzeć, że To tego jest brakuje taki mały fabrycznie. minusik. Więcej plusów jak minusów. No fajne spodnie, wiadomo. W jeansach nie było. Najważniejsze to test pokrzyw. Pieką pokrzywy? Parzą nie, przez nie? Nie czułem właśnie. Nie przechodzą parzydełka. Jak nie parzą pokrzywy, to jest ok. Tak, nie było tego. Przechodziliśmy przecież przez maliny, nawet powiem szczerze, te kujące dosyć mocno, ale się jakoś tak nie wbijają. No dosyć dobra materia. Spodnie na lato są dobre wtedy, kiedy nie parzą pokrzywy przez nie, a jednocześnie są oddychające, więc pytanie, czy są oddychające. Nie wiem, czy one są oddychające, ale na razie jest temperatura, nie wiem ile tutaj mamy dzisiaj, 24 stopnie, jest ok. Trochę żeśmy tutaj już kilometrów narobili, a nie wiem jaka jest wodoodporność ich. No, wodoodporność to wiesz, Możemy sprawdzić, to tak. bardziej nie patrzymy na wodoodporność, Ja mówię, tylko na... nie o taką tam powiedzmy, żeby zalanie i tak dalej. Tak, ale, tylko że ale jak też. szybko wyschną, prawda? Właśnie, tak, o to chodzi. o to mi chodzi, jak szybko wrócą. Ta właśnie. wodoodporność to by w ogóle nie oddychały, Ale ale wiem co masz na myśli. Nie wiem jak one szybko wysychają też, nie było okazji sprawdzić na razie. No, ale na razie. No ale one zostają u Ciebie, więc jak kiedyś się wybierzesz i będzie deszcz akurat, no to dasz znać, Oczywiście. jak się sprawują. Jak najbardziej. No dobra, to ruszamy dalej. Spodnie Helicon Tex Urban Tactical to nie jedyna rzecz, jaką tata testował. Drugą była latarka kanadyjskiej marki Armytec. No i ona również została u taty, będzie ją testował dłużej, dlatego że ja nie jestem zwyczajnie w stanie przetestować wszystkiego w należyty sposób. Mam już dwie inne latarki Armyteca, je testuję cały czas, natomiast tata będzie testował kolejną. I czym ona się różni? Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ona wygląda, no to tutaj pojawi się... pojawi się zdjęcie. Tata zrobił kilka fotek na tle właśnie chryzoprazu, którego szukaliśmy, kamienia szlachetnego, jakby nie patrzeć, występującego tylko i wyłącznie, co ciekawe, tylko i wyłącznie, występuje w Polsce w jednym miejscu oraz w Australii, tak więc naprawdę unikatowy minerał. Szukaliśmy go, tutaj widzicie go na zdjęciach, jak również widzicie samą latarkę i co ciekawe, konstrukcyjnie z zewnątrz ta latarka to jest dokładnie to samo co Armytec C2 Pro, którego już pokazywałem. Tutaj gdzieś wyświetli się
link, będziecie mogli zobaczyć, jak ona z zewnątrz wygląda, bo to jest ta sama konstrukcja zewnętrzna właśnie co przy Armytech C2 Pro. Natomiast różni się pod względem flaków. Dioda słabsza, tam jest 1200 lumenów, w Armytech C2 Pro było ponad 2000 lumenów, natomiast ja tak sięgam sobie pamięcią wstecz i wiecie co, pierwsza moja latarka, z którą eksplorowałem jaskinię, to był Fenix, 200 lumenów, z tego co pamiętam. Znaczy pierwsza, no były jeszcze gorsze, ale pierwsza taka, powiedzmy sobie, no półprofesjonalna. Ona miała 200 lumenów w trybie turbo oczywiście. Ja patrzyłem wtedy, ile ona tego światła da, jakie to jest potężne urządzenie, prawda? No a tutaj mamy 1200 lumenów latarkę, więc sporo więcej, aż o 1000. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że C2 Pro jest jeszcze potężniejsza. Więc po co w ogóle testujemy tą drugą latarkę? Ano dlatego, że tam są dwie diody. W tej, którą testuje tata. Dwie diody, jedna ciepła i ona ma właśnie te 1200 lumenów. Druga 320, 360, nie pamiętam dokładnie lumenów, to jest dioda czerwona. No i po co nam ta dioda czerwona? Oczywiście po to, że jeżeli nie chcemy zostać wykryci, na przykład biwakujemy nie do końca legalnie, nie chcemy, żeby było nas widać z daleka, no to dioda czerwona. To światło nie rzuca się tak z odległości. Po drugie, światło czerwone, ono mniej odzwyczaja nasz wzrok od widzenia w ciemnościach. To znaczy, jeżeli odpalimy sobie światło białe, zwykłe, czy tam ciepłe, czy zimne, później zgasimy tą latarkę, oczywiście w nocy, no to przez chwilę, nawet do pół godziny, widzimy bardzo słabo w tych ciemnościach. Wzrok musi się na nowo przyzwyczaić do widzenia po zmroku. Natomiast jeżeli używamy analogicznie światła czerwonego, to ten wzrok dużo szybciej przyzwyczai się do widzenia w ciemnościach po wyłączeniu latarki. Jeszcze jedna sprawa, do światła czerwonego mniej robactwa się zlatuje, mniej komarów, czy też szerszeni, jak w moim przypadku kiedyś białym światłem zaświeciłem sobie, szerszeń od razu przyleciał w nocy, uwalił mnie w ucho. No to są zalety światła czerwonego i właśnie to są zalety tej latarki, że ona ma te dwie diody, możemy przełączać się między trybami, światło białe, światło czerwone. Bardzo fajna, my testowaliśmy na razie tylko światło białe i jak widzicie tutaj na przebitkach, no rzeczywiście świetnie się ta latarka sprawuje i tak naprawdę większej mocy nie potrzebujemy, chyba że działamy w terenie otwartym, bo to jest też ważne. Latarki, które mają tam powyżej sobie tych 1200 powiedzmy lumenów, no to one świetnie się sprawdzą w terenie otwartym, który musi zostać oświetlony naprawdę szeroką i silną wiązką światła. Natomiast jeżeli eksplorujemy czy to jaskinie, czy to sztolnie, czy nawet jakieś kanały kontrminerskie w fortyfikacjach pruskich, to wszystko to są pomieszczenia zamknięte, gdzie światło odbija się od ścian, od sklepienia. Wtedy ta moc latarki może być mniejsza i może być też zaletą, dlatego że latarka będzie działała zwyczajnie dłużej na baterii, kiedy świeci słabszym światłem. I też nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że ta latarka jest słaba, bo 1200 lumenów to jest naprawdę potężna moc świecenia. No, wracam tutaj do tego, o czym mówiłem, czyli o mojej latarce pierwszej, z którą eksplorowałem jaskinię, która miała tych lumenów 200 zaledwie. Buty, ale tym razem nie taktyczne, nie trekkingowe, takie trochę kapcie, prawda? Nie wiem, czy dobrze je widać, w każdym razie będzie je dobrze widać na filmie, na przebitce, gdzie chodziłem w nich po rzece z moim synkiem najmłodszym. On oczywiście w kroksach, bo ciężko było na niego znaleźć rozmiar tych butów. Ja właśnie w tych. No czym one się charakteryzują? Cholewka wykonana z neoprenu, dzięki czemu nawet jeżeli woda jest zimna, no to te stopy są w pewien sposób izolowane, nawet jeżeli ta cholewka przemoknie. Ona oczywiście przemoknie, ale jednak mokra izoluje. To jest właśnie neopren. Po drugie, tu mamy taki ściągacz. No i on powoduje... O, rozleciał się. Ciekawe. Gdzieś góra od niego była. Tak. Taka zawleczka. Gdzieś musiałem zahaczyć i po prostu wyszarpać to. No to jest normalny taki stoper. No, ale wiadomo, jeżeli gdzieś zahaczyłem o coś w torbie i to złapało, a ja poszarpałem, no to mogło się wyskoczyć. No trzeba na to uważać. Nie wygląda na słaby, no ale jak widać można go wyrwać. W każdym razie zaciągamy i ja z tego nawet nie korzystałem, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście można tak zaciągnąć sobie tutaj cholewkę i ona nam się dopasuje całkowicie do stopy. Nie korzystałem z tego, tak jak mówię, natomiast taka opcja tu jest. No, tu mi się ten stoper rozwalił.
niestety. Tak więc tu jest minus tego obuwia, na to trzeba zwracać uwagę, że może się to rozsypać, jak gdzieś zahaczymy, szarpniemy. Natomiast cała reszta butów bardzo fajna, bo miałem zamiar je pochwalić całkowicie, ale dopiero teraz zauważyłem, że czegoś tutaj brak. No więc ten neopren, gumowa podeszwa, miękka, co bardzo ważne, bo jeżeli przekraczamy rzekę, gdzie jest pełno kamieni, no to tak, buty trekkingowe muszą mieć tą podeszwę w miarę sztywną, twardą, żebyśmy po prostu chodząc po szlaku nie czuli tych kamieni, żeby one nam nie obijały stopy. Natomiast tutaj jest całkowicie odwrotnie, jeżeli przekraczamy rzekę, to nie chcemy się ślizgać na kamieniach. Jeżeli podeszwa byłaby twarda, to by nam się zwyczajnie z tych kamieni na dnie rzeki, jeszcze tym bardziej pod wpływem działania nurtu rzeki, stopa by nam się ześlizgiwała z tych kamieni. Natomiast ta podeszwa jest miękka i do kształtu kamieni się dopasowuje razem z naszą stopą, dzięki czemu zyskujemy przyczepność, stabilność podczas chodzenia po dnie rzeki. Tak więc gumowa podeszwa, neoprenowa cholewka i o czym tutaj w sumie więcej mówić. Widzicie, że świetnie to działa, przyczepność była idealna, wygoda również, więc jak najbardziej polecam. No i trzeba mieć oczywiście na uwadze ten stoper, który tutaj się rozleciał. Nie wiem jak, nie wiem kiedy. Kolejną rzeczą, którą przetestowałem na wakacjach, jest namiot. Namiot dwuosobowy marki Highlander, więc jest to marka taka już przeze mnie sprawdzona. Każdy namiot tej marki, jaki miałem, fajnie się sprawował w terenie. Dlaczego zatem ten? No, dwuosobowy namiot, waga 3,5 kg, więc nie jest jakiś ultra light na pewno, ale co ciekawe, on ma taki przedsionek z przodu i można tych rurek z tego przedsionka nie zabierać, zabrać mniej śledzi i myślę, że spokojnie możemy zejść do wagi 3 kg i to jest już jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o namiot dwuosobowy. Co bardzo ciekawe, jest on wybitnie wręcz wodoszczelny, wodoodporny. Zrobiłem test. No, pech chciał, że kiedy siedziałem w domu, właśnie, że musiałem siedzieć w domu z dziećmi, bo przez kilka dni bez przerwy lał deszcz. Zostawiłem namiot rozbity na tym deszczu i to było wręcz oberwanie chmury. Nocą, za dnia cały czas lało. No jak to na południu Polski, tam lubi sobie lać bardzo długo deszcz. Namiot był cały czas rozbity. Na samym początku zapomniałem go szczelnie zamknąć podczas deszczu, więc trochę wody dostało się do środka przy samym wejściu. Ale to była kwestia tylko tego, że ten namiot nie był domknięty. Zostawiłem go na kolejny dzień, cały czas lało, potem znowu w nocy lało. Przychodzę następnego ranka, namiot tym razem już zamknąłem, otwieram, susza. To wszystko, co było przy wejściu, wyschło. To był kawałek zamoczonej wtedy maty samopompującej, o której też będziemy mówić, ale już w następnych odcinkach. Trochę tej wody tam było. Na następny dzień wszystko wyschło. Susza całkowita w namiocie. No a popatrzcie, jak namiot wygląda z zewnątrz. Cały zlany wodą. Ona już nie ma gdzie nawet ściekać po tym tropiku. Cały czas pada deszcz. No a jednak namiot wytrzymuje. Nie przesiąkł. Nawet kiedy dotykałem go od wewnątrz, po ściankach, nie było tam żadnej wilgoci. To jest fajne też, że tutaj jest osobno właśnie poszycie namiotu, jak i tropik, dzięki czemu mamy tę przestrzeń, więc nawet jeżeli ten tropik by przesiąkł, no to ta woda i tak po nim by spłynęła, nie dostałaby się do tej wewnętrznej warstwy namiotu. To jest fajne rozwiązanie. W namiotach często ostatnio robi się tak, że jest jedna warstwa i ona jest zarówno tropikiem, jak i tą warstwą główną. No nie zawsze się to sprawdza, nie zawsze. Ma to swoje plusy, ale ma też właśnie takie minusy, że jeżeli już przesiąknie, no to ta woda będzie się lała do środka. Tutaj, tak jak mówię, 3 dni testów, 3 dni ciągłego opadu deszczu, co nawet mój tata był pod wrażeniem, mówi, że nigdy czegoś takiego nie widział, że no bo owszem, namiot ma za zadanie wytrzymać nam jedną noc, kiedy leje deszcz, uchronić nas, no jeszcze część dnia, to jest taka jego główna zasada, natomiast 3 dni ciągłego opadu, no naprawdę świetny wynik i to trzeba odnotować. Poza tym no, namiot jak namiot. Wnętrze spokojnie zmieszczą się 2 osoby, trochę jeszcze luzu będzie. Nie ma tutaj się nad czym rozpisywać. Najważniejsza była dla mnie ta wodoodporność. Ona jest z rzędu 2000 mm słupa wody. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że producent sobie podaje, ile jest tych milimetrów, a w rzeczywistości to bywa z tym różnie naprawdę. Widzę, że tu raz cień na mnie pada, raz słońce pada, więc nie wiem, czy mnie widzicie, ale nie ja jestem tutaj ważny, tylko sprzęt, o którym mówimy. I została ostatnia rzecz. Oczywiście ja o tym wszystkim mówię tak pobieżnie,
Natomiast więcej testowania tego sprzętu będzie na kanale Adventurer. Już niebawem pojawi się film, niebawem albo dopiero za miesiąc, bo mam trochę tych filmów do zmontowania. W każdym razie pojawi się film z poszukiwań chryzoprazu. Nad nim, tutaj nad montażem będę się chciał trochę bardziej skupić, więc może to zająć trochę czasu. Natomiast tam będziemy testować zarówno spodnie, które tata miał na sobie, zobaczycie jak sprawują się w akcji, jak i tę latarkę właśnie Armyteka. Więc te dwie rzeczy pojawią się jeszcze w akcji w najbliższym czasie. Kolejne, również namiot na pewno też jeszcze się pojawi. Jeszcze jedna rzecz nam została, którą niechcący przetestowałem. Jak można testować niechcący? A no tak, fajna piłka, naprawdę. Świetnie działa, świetnie piłuje. Spodobała mi się od pierwszego wejrzenia. Natomiast, no jak już mówiłem, lało. Ja użyłem jej podczas rozpalania ogniska na podwórku. Pociąłem kilka gałązek. Ciepnąłem tą piłkę gdzieś sobie tam, nie wiem, na trawę. No i lało. Te 2, potem 3. No 3 dni lało bez przerwy. Ja przychodzę na 3. dzień, a ta piłka tam sobie leży. No i efekt jest tego taki, że wdała się korozja. No i co ciekawe, to nie jest stal nierdzewna, ale co ciekawe, producent podaje, że można tę piłkę wykorzystywać w każdych warunkach atmosferycznych. No to właśnie nie można, jak się okazuje, bo jest podatna na wilgoć, korozja się wdała. Na szczęście to jest oczywiście taka korozja powierzchowna, takie bardziej przebarwienia, więc jeżeli potraktowałbym to wódekiem i szmatką, to pewnie by wszystko puściło i zeszło. Nie zrobiłem tego, żeby Wam pokazać, że trzeba mieć to na uwadze, że to nie jest piłka, z którą możemy sobie postępować, o którą możemy zwyczajnie nie dbać. Trzeba o nią dbać, ale ona nam się odwdzięczy tym, że fajnie sprawdza się w terenie i co ciekawe kosztuje tylko 50 zł, to jest naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt. Tutaj mamy taki zatrzask, chciałbym, żeby to było dobrze widoczne. O, tu wchodzi nam pyk, dzięki czemu nam się nie zamyka ta piłka. No i jak tnie, za chwilę sobie zobaczymy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie gadżetów. Trochę więcej sprzętu testowałem w trakcie wakacji, on na pewno pojawi się w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was oczywiście na kanał Adventurer. Tam będzie wywiad z moim tatą. Tata, no stary, że tak to ujmę, bushcraftowiec, poszukiwacz skarbów. Będziemy mówić o tym, jak bushcraft wyglądał w Polsce w latach, uwaga, 70. Tak więc szmat czasu temu, kiedy on w ogóle nie był popularny. Powiemy sobie o tym. W tym wywiadzie myślę, że bardzo ciekawy materiał się szykuje. Natomiast on pojawi się po tym materiale, już po tym filmie. Ten wleci pierwszy, będzie dzień, może 2 przerwy. Tak więc śledźcie kanał Adventurer. Pojawi się ciekawy materiał na temat bushcraftu. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, takiego wywiadu w Polsce z kimś, kto ten bushcraft uprawiał, no już te ile lat temu? Sporo, 40, prawie 50 lat temu. No to no dobra, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Adventurer, jak również w kolejnym na kanale Milworld. Teraz te filmy będą się już pojawiały regularnie, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego... Aha, no jeszcze standardowe pytanie. Co chcielibyście zobaczyć w nadchodzących odcinkach, bo przecież zbliża się sezon jesienny, więc na pewno zastanawiacie się nad zakupem jakiejś bluzy, być może polara, swetra, może jakiejś kurtki jesiennej. Dajcie znać w komentarzach, co interesuje Was najbardziej. Być może jakieś maty, które już wytrzymają lepszą temperaturę, będą lepiej izolować. Śpiwory. Dajcie znać w komentarzach, czego będziecie szukać w tym sezonie. Ja postaram się to przetestować, sprawdzić na kanale Milworld. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.